Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl.com. Po raz kolejny wracamy do tematu postów, nie bez powodu do tematu postów trzeba wracać. Ja osobiście oczywiście zachęcam praktycznie wszystkich do postów, oczywiście są wyjątki, natomiast zachęcam większość osób do regularnego odbywania postów. Natomiast co robią media, co robi całe mnóstwo dietetyków, lekarzy, do tych postów zniechęca, mówiąc, że one potencjalnie są szkodliwe. I różnego rodzaju takie głupotki omawiałem na kanale, natomiast oczywiście tych głupotek a propos postów jest bardzo dużo. Ja do tej pory omawiałem na przykład dlaczego posty nie będą powodować utraty masy mięśniowej. Oczywiście mówimy tutaj o krótszych postach. Natomiast jeden z takich mitów, który bardzo często jest powtarzany, to kobiety nie powinny pościć, ponieważ to jest w stanie rozregulować je hormonalnie. Innymi słowy, przez całą naszą ewolucję kobiety, mimo że ani kobieta, ani mężczyźni nie jedli regularnie, to po prostu nie było w naszej naturze, jedzenie nie było powszechnie potrzebne, ale dopiero teraz medycyna czy nowoczesna dietetyka wymyśliła, że jeśli będziemy jeść regularnie 5 posiłków dziennie, to będzie trzymać po prostu nasz profil hormonalny tip-top. Tak samo jak już wie, że nowoczesna medycyna, jaki powinien być nasz poziom cholesterolu i całe mnóstwo rzeczy, które okazuje się ewolucja źle wykombinowała. Natomiast właśnie musimy sobie omówić dokładnie, dlaczego poszczenie u kobiet i potencjalne rozregulowanie ich hormonów jest po prostu idiotyzmem. I nie będzie się dziać oczywiście. Może się wydarzyć w jakichś skrajnych wypadkach, ale to też sobie omówimy. Jednak zacznijmy od początku, a początkiem jest tak naprawdę historia. Historia i to nie taka dawna, bo badanie, które zostało opublikowane w roku 2013 przez niejakiego Kumara. I to, można powiedzieć, wywołało taką mocną falę różnego rodzaju artykułów. To była taka iskra zapalna, jeśli chodzi o różnego rodzaju negatywne artykuły, czy też fale opinii a propos tego, dlaczego kobiety nie powinny pościć. I jeśli myślisz, że badanie to dotyczyło kobiet, to masz rację, nie były to natomiast ludzkie kobiety, tylko szczury. Badanie tyczyło się grupki szczurów, które przez 12 tygodni pościły na wodzie i pościły co drugi dzień 24 godziny. I okazało się, że te szczury miały rozregulowany cykl menstruacyjny oraz w tym czasie te posty spowodowały wzrost estradiolu i spowodowały spadek gonadotropiny, która się nazywa hormon luteinizujący LH. I na tej podstawie zaczęto ostrzegać, że potencjalnie te posty mogą być bardzo kłopotliwe dla kobiet, ponieważ u szczurów przecież były kłopoty, więc to jest jakby logiczne przełożenie. Oczywiście ja przed takimi głupotami przestrzegam już w sumie odkąd jestem nawet nie na YouTubie oficjalnie, ja na kanale tylko od pierwszych wywiadów, które odbywałem, że owszem, modele gryzoni mogą być pożyteczne, jeśli chodzi o dostarczanie nam różnego rodzaju danych, natomiast w zależności po prostu od obszaru badawczego te jakby badania na gryzoniach mogą albo dostarczać trafnych informacji, albo nie. I jeśli chodzi o na przykład badania nad hormonami, nad dietą keto choćby, badania na szczurach non-stop po prostu nie sprawdzają się. To znaczy u szczur wychodzi jedno na przykład, a u ludzi wychodzi coś zupełnie przeciwnego. Tym samym po prostu traktowanie szczurów jako odpowiednik ludzi jest delikatnie mówiąc nieporozumieniem, jeśli nie mówić po prostu otwarcie idiotyzmem. Natomiast jeszcze ciekawostką było, że odpowiednik wiekowy tych szczurów w przełożeniu na wiek ludzki to było około 9 lat, czyli na zasadzie te szczury były bardzo młode i to był odpowiednik jakby 9-latek. Jakby typowo nie zaleca się też poszczenia dzieciom czy młodym osobom poniżej 12 roku życia, więc można powiedzieć, że jest to w jakiś sposób zrozumiałe. Przejdźmy w takim razie przez parę badań, żeby zobaczyć, jaki wpływ posty mają na kobiety i ludzkie kobiety. Wiem, że to może być szokujące i wręcz deprawujące, ale zobaczmy, jak właśnie te posty wpływają na hormony płciowe u ludzkich kobiet. Więc w pierwszym badaniu, które swoją drogą jest przeglądem różnego rodzaju innych badań, często randomizowanych na kobietach, ale również mężczyznach. Natomiast my skupimy się oczywiście na kobietach. Pokazano, że u otyłych kobiet w wieku przedmenopauzalnym
Posty w żaden sposób nie wpłynęły na poziom estrogenów, na poziom gonadotropin, innymi słowy tego hormonu luteinizującego i hormonu folikulotropowego FSH, które są wytwarzane w przesadzce, oraz prolaktyny, co jest o tyle ciekawe, potem sobie jeszcze poruszymy ten temat, ponieważ oczywiście prolaktyna będzie odpowiedzialna za m.in. produkcję mleka u kobiet karmiących piersią, więc będzie to ciekawe zagadnienie. Na co natomiast te posty wpłynęły? Te posty okazało się, że wpłynęły na obniżenie poziomu androgennych, więc tych hormonów męskich u tych kobiet, oraz na podwyższenie globuliny SHBG. Ja to już omawiałem, natomiast zrobię szybkie podsumowanie. SHBG to jest Sex Hormone Binding Globulin, to jest globulina wiążąca hormony płciowe i im ona jest wyżej, tym niżej będą aktywne, a więc działające aktywnie w ciele hormony. I powinowactwo hormonów do tej globuliny SHBG jest różne, ale najwyższe da DHT, dihydrotestosteronu i testosteronu, czyli najsilniej działających androgenów. Więc innymi słowy, im wyżej SHBG, tym niżej te androgeny. I w tym badaniu bardzo słusznie podsumowano, że to będzie między innymi ważne, jeśli chodzi o kobiety, które cierpią na zespół policystycznych jajników, bo oczywiście w tym schorzeniu ten poziom androgenów będzie wysoki. Więc jeśli same posty mogą potencjalnie, a mogą obniżyć poziom tych androgenów, no to wspaniale w takim razie. Zwłaszcza jeśli oczywiście tych androgenów jest dużo. Natomiast oczywiście na inną skalę jest inny mechanizm. To zjawisko będzie działo się również u kobiet w wieku postmenopauzalnym. Mianowicie też ten poziom wolnych androgenów będzie wzrastać, natomiast poprzez opadanie SHBG i posty znowu będą tutaj pomagać, ale do tego jeszcze raz dojdziemy sobie. Rzućmy to również okiem na drugie badanie, które akurat wykazało coś innego, jeśli chodzi o androgen. Badanie miało na celu zbadanie wpływu jedzenia ograniczonego czasowo na hormony płciowe u kobiet przed i po menopauzie, czyli innymi słowy chodzi oczywiście o posty przerywane. Była to analiza 8-tygodniowego badania z 4 do 6 godzinnym okniem żywieniowym, czyli innymi słowy kobiety pościły 18 do 20 godzin dziennie z udziałem osób dorosłych z otyłością. Uczestniczki podzielono na dwie grupy w zależności od ich statusu menstruacyjnego. Przed menopauzą 12 osób i po menopauzie 11 osób. Po 8 tygodniach masa ciała zmniejszyła się zarówno u kobiet przed menopauzą o -3 plus minus 2%, jak i u kobiet po menopauzie -4 plus minus 2%. Bez różnic między dwiema grupami. Poziom krążącego testosteronu, androstenedionu i globuliny wiążącej hormony płciowej, czyli SHBG, nie zmienił się w żadnej z grup. Stężenie dehydroepiandrosteronu, czyli DHEA, zmniejszyło się zarówno u kobiet przed menopauzą, jak i u kobiet po menopauzie. Estradiol, estron i progesteron mierzono tylko u kobiet po menopauzie i pozostały one niezmienione. Z badania wynika, że u kobiet przed menopauzą androgeny i SHBG pozostały niezmienione, podczas gdy DHEA spadło. U kobiet po menopauzie estrogeny, progesteron, androgeny i SHBG nie zmieniły się, ale DHEA również uległo zmniejszeniu. Co możemy z tego wszystkiego wysnuć? Może arogancko to stwierdzę, ale jestem dosyć na bieżąco, ponieważ jest to duża część mojego dnia. Jestem dosyć na bieżąco z literaturą naukową z różnego rodzaju obszarów, które mnie interesują, a posty interesują mnie bardzo i nie istnieje nawet jedno badanie na ludziach, czy na ludzkich kobietach, które by pokazało, że te posty w jakikolwiek negatywny sposób będą oddziaływać na hormony płciowe, czyli będą zmieniać poziom gonadotropin, które oczywiście będą odpowiadały za, można powiedzieć, te pierwsze sygnały, które są wysyłane do gonad, czyli od jajników kobiet, aby produkować hormony. Takie badania nie istnieją. Drugie, trzeba zwrócić uwagę, że w tych badaniach, o których mówiłem, badacze skupiali się na kobietach otyłych i tam nie było tych zmian. Natomiast najważniejsze pytanie jest, czy te zmiany mogą zajść u kobiet. Więc ja praktycznie wszystkim paniom, jeśli ktoś był moją pacjentką do momentu, w którym zawiesiłem po prostu konsultację we wrześniu zeszłego roku, to może oczywiście podzielić się swoimi wyrażeniami w komentarzach, ale ja każdej pacjentce zalecałem, z jednym wyjątkiem, poszczenie. I teraz czemu? Ponieważ
To jest fantastyczny sposób zwiększania insulinowrażliwości, utrzymywania wagi ciała na odpowiednim poziomie, zwiększenia poziomu autofagi, co będzie zapobiegać chorobom układu sercowo-naczyniowego, nowotworom. Jeśli ktoś właśnie ma zwiększony poziom androgenów, to pomaga kontrolować również androgeny. Jest naprawdę, zmniejsza bardzo mocno stany zapalne. Ilość korzyści to jest tak naprawdę na książkę, a nie na uwagę, ale nie ma tak naprawdę grupy ani wiekowej, ani płci, gdzie te posty nie będą korzystne. Oczywiście wyjątkiem, bym powiedział, są osoby, które cierpiały w przeszłości albo cierpią na zaburzenia odżywiania, albo już mają bardzo niską wagę i posty w takim przypadku mogą oczywiście sprzyjać temu, że bardzo ciężko będzie zjeść odpowiednią ilość kalorii w okienku żywieniowym. Takim osobom oczywiście i dzieciom częściowo bym te posty odradzał. Natomiast całej reszcie polecam. I jakie są moje wrażenia po Bóg wie ilu pacjentkach? Nikomu niczego to nie rozregulowało, nawet jednej osobie. To są wszystko osoby, które przychodziły później na badania kontrolne, również jeśli chodzi o poziom hormonów, bo przychodziły z kłopotami hormonalnymi również. Ja nie mam takich doświadczeń. Oczywiście, znowu, wielka prośba, jeśli ktoś pościł, mówię oczywiście o paniach i miał takie kłopoty, dzielić się. Jeśli pościłaś i nie miałaś tych kłopotów, albo pościsz do tej pory i nie miałaś żadnych kłopotów z cyklem menstruacyjnym, podziel się z innymi w komentarzach. Natomiast czy takie kłopoty mogą wystąpić? Uważam, że jak najbardziej mogą wystąpić. I jest bardzo jakby taki dla mnie jasny warunek, kiedy one wystąpią. Kiedy twoja masa spadnie po prostu poniżej jakiegoś akceptowalnego poziomu. W filmiku, w którym pokazywałem wyniszczenie diety, jakby jak dieta wegańska wyniszcza dzieci, jak powoduje różnego rodzaju kłopoty, tam pokazywałem między innymi, że zaczynają się pojawiać kłopoty, kiedy poziom tkanki tłuszczowej, który u tych dzieci też spada poniżej jakiegoś poziomu. Tkanka tłuszczowa to jest jeden z fantastycznych takich sensorów do organizmu, że teraz zaczynamy produkować hormony i będziemy je produkować na wysokim poziomie, bo ta tkanka tłuszczowa nam mówi, jesteśmy odżywieni, nie musimy oszczędzać energii, jedziemy po prostu z tymi hormonami. Natomiast jeśli, nieważne czy to mówimy o kobiecie, czy mówimy o mężczyźnie i są takie badania na mężczyznach, które również pokazują, że jeśli po prostu ta waga będzie spadać z tygodnia na tydzień, to tak poziom twoich hormonów będzie spadać płciowych. To nie jest szokujące. Czy to jest kłopot z postami? Nie, to jest kłopot z niekontrolowaniem wagi. Oczywiście, czy posty mogą sprzyjać niekontrolowaniu wagi? U niektórych osób tak. Są osoby, które mają tak koszmarnie szybki metabolizm albo tak się szybko najadają, że rzeczywiście przy dłuższych postach, na przykład jeśli by były posty 20 godzin, to w okienku 4 godzin nie są w stanie zjeść wystarczająco dużo kalorii, kilokalorii i tym samym po pewnym czasie może być taki spadek wagi, że może to doprowadzić do kłopotów hormonalnych. Innymi słowy, słowo klucz to jest utrzymywanie odpowiedniej podaży kalorycznej. Oczywiście, jeśli wiele osób zaczyna pościć między innymi dlatego, że ma nadwagę albo już jest otyłym, to nie ma sprawy. W sensie to można miesiącami pościć i nie będzie żadnego negatywnego wpływu na ten profil hormonalny. Już podawałem tutaj na kanale, że najdłuższy zanotowany post na świecie wynosił około 380 dni. Odbywał się głównie tylko na kroplówkach z elektrolitów i konsumpcji wody. Organizm, tak długo jak mam dużo tkanki tłuszczowej, będzie w stanie funkcjonować fantastycznie i wbrew temu, co się mówi, jest w stanie funkcjonować dużo dłużej bez jedzenia niż 30 dni. Zależy, ile tej bateryjki, że tak powiem, wokół pasa zgromadziliśmy. Innymi słowy, nie ma co się bać postów. Uważam, że poszczenie to jest jedna z najlepszych rzeczy, które można robić. To jest lekarstwo między innymi na każdą durną decyzję dietetyczną. Jeśli ja idę na przykład na imprezę czy wesele i wypiję parę szklanek whisky i zjem kawałek tortu, pewnie, że to były kiepskie decyzje życiowe i dietetyczne. Nie żałuję tego, ale będę następnego dnia pościł. Będę robić wszystko, co w mojej mocy, żeby pościć bardzo długo, żeby po prostu przez całe gówno w krwiobiegu przepalić, żeby metabolicznie wyjść na prostą. Tym samym jedyne, co panie powinny kontrolować w tym przypadku, to jest swoją wagę i tym samym oczywiście odpowiednią podaż kalorii w okienku. Jeśli zaczynamy z jakiegoś poziomu nadwagi, to oczywiście tak długo jak będziemy chudnąć, to nie ma kłopotu. Natomiast jeśli już wejdziemy w ten normalny
powiedzmy, to nie jest najlepszy wskaźnik, ten BMI, Body Mass Index, wskaźnik masy ciała, a jeśli powiedzmy już, a jest to jakiś wskaźnik, który coś ułatwia. Jeśli wejdziemy już na przykład w normalne BMI, to w takim razie tutaj już można zacząć ostrożnie postępować, czyli zobaczyć, czy jeśli ja się będę ważyć regularnie, czy moja waga nie zaczyna spadać poniżej jakiegoś takiego akceptowalnego poziomu. I tutaj jeszcze warto, jeśli cały czas mimo to jakaś pani by się bała i stwierdziłabyś na zasadzie, kurde, no wciąż się waham, przecież po to jest cała diagnostyka laboratoryjna. Ja zawsze mówię, nauka nauką, ale najlepszym eksperymentem, najlepsza próbka badawcza to jest n równa się 1. Jedna osoba i to jesteś ty. Jeśli ktoś się boi, to można sobie zrobić poziom badania hormonów przed takimi postami i po. I zobaczyć po prostu, czy one uległy zmianie. Jeszcze oczywiście są rzeczy, których nie można zmierzyć w laboratoriach komercyjnych, mianowicie to, że po prostu wrażliwość wielu receptorów, między innymi insulinowych, wzrasta przy postach. Czyli innymi słowy, te receptory będą chętniej powodowały, że hormony będą się do nich przyłączać. I oczywiście, coś co również jeszcze mówiłem na kanale, wydaje mi się, że warto wspomnieć ponownie, posty najlepiej funkcjonują z dietami, które bazują na produktach zwierzęcych, szczególnie mają więcej białka, ponieważ ten poziom sytości jest naprawdę fantastyczny. Łatwo wytrzymać posty, jeśli na przykład jest więcej tego tłuszczu. Tłuszcz po prostu, też omawiałem w osobnym filmiku, tłuszcz nie wpływa specjalnie na sytość. Dla wielu osób jest to dziwne czy szokujące, ale tłuszcz nie wpływa specjalnie na sytość, a jednocześnie jest dosyć mocno kaloryczny. Tym samym właśnie jeśli mamy takie diety bazujące na produktach zwierzęcych, można dosyć łatwo i wpakować kalorie i utrzymywać sytość bardzo długi czas. I dla mnie najlepiej właśnie posty funkcjonują z takimi dietami. Jeśli ktoś jest na typowych polskich dietach, to wydaje mi się, posty mogą być bardzo ciężkie, bo człowiek się ze względu na wysoką zawartość węglowodanów zacznie robić bardzo szybko głodny. To tyle z mojej strony, jeśli chodzi o ten temat. Ja wspominałem o nim kiedyś jakoś tam mimochodem w jednej z sesji Q&A, czyli pytania i odpowiedzi, natomiast chciałem to osobno mówić, bo wiem, że wiele osób szuka na YouTubie tych tematów. Też miałem zapytania, więc załatwione, mam nadzieję. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, jeśli chodzi o ten temat, to oczywiście zapraszam do zadawania ich i zostawiania w komentarzach. Jak zawsze polecam moje flagowe kursy, mianowicie Kuźnia Ekspertów, czyli Experts Incubator, czyli jak samodzielnie nauczyć się dowolnej dziedziny od A do Z, korzystając z różnego rodzaju narzędzi, obecnie również ze sztucznej inteligencji, aby zmienić choćby pracę albo nauczyć się jakiejś dziedziny, która jest naszym zainteresowaniem jak najszybciej, jak choćby dietetyka czy medycyna, czy prawo, czy podatki, czy inne rzeczy. Polecam również mój drugi flagowy kurs Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, czyli jak samodzielnie nauczyć się języka od A do Z, aby przestać wydawać pieniądze na podręczniki, lekcje, aplikacje, fiszki i tym podobne. Jeśli interesują Cię właśnie tematy pamięci języków, analizy badań naukowych, w opisie, jak się go rozwinie, jest link do mojego newslettera, można się zapisać i tam wysyłam artykuły. Również w opisie będą badania naukowe i również w opisie będzie link do patronatu. Za 40 zł miesięcznie można zostać patronem kanału i w ramach tego jest dostęp do fiszek, gotowych fiszek, które można ściągnąć i te fiszki zawierają wszystkie informacje, które poruszam w danym filmiku, czyli w tym filmiku i również są fiszki do ostatnich paru 10 odcinków, jest również forum prywatne, gdzie można mi zadać pytanie, jeśli ktoś ma taką potrzebę i na koniec oczywiście klasycznie 3 rockowe piosenki w pierwszym przypiętym komentarzu, jest również Glenn Hughes i tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że muzyka będzie się podobać, a póki co widzimy się w następnym odcinku. Do usłyszenia.